Dzień dobry, witam Państwa, witam serdecznie. Jak zwykle, witam serdecznie. Sprawdzę tylko, czy jestem już na YouTubie. Momencik. Jestem, witam Państwa, witam serdecznie. Witam, dzień dobry, witam serdecznie wszystkich, witam Państwa, witam. Witam. U nas dzisiaj tak pochmurnie troszkę, ma deszczyk padać, mały jakiś. Pogoda nie za ciekawa. Obserwujemy wojnę wszyscy, co się dzieje. Patrzymy na tą sytuację, zakłamanie straszne. Powiem Państwu więcej zaraz, jak się włączycie wszyscy tutaj. Jeszcze poczekajmy minutę może. Jeszcze minutkę, ja sobie herbatkę wypiję i zaraz zaczniemy tutaj z programem. Proszę Państwa, powiem od razu z góry, od razu Państwu powiem, że tutaj jest jakaś blokada, wiecie, w Stanach. Amerykańskie stacje telewizyjne, nawet Fox News, czekajcie, są strasznie, ograniczają informacje, nie nadają w telewizjach amerykańskich bardzo mało o wojnie. Bardzo mało. Nawet taka stacja jak Fox News, nawet oni, słuchajcie, wszyscy tutaj jakoś hamują. Tutaj ja przeglądam, patrzę tam, bo mam tych telewizorów całą masę na ścianie tutaj, wiecie, duże takie telewizory i teraz oglądam właśnie, niby tam z Bejrutu takie małe zdjęcie jest, ale tam to całe posiedzenie, słuchajcie, tego Senatu całego, no po prostu nie są w stanie zatrzymać tej wojny, zatrzymać Trumpa, nie są w stanie. Nie mają kontroli jednak tutaj Amerykanie. Nawet wiecie, tutaj cały ten kongres, senat, wszyscy, oni tutaj nic nie znaczą, to wiecie Państwo. Ktoś inny tu rządzi w ogóle tym wszystkim. Ktoś inny, tak? Trump powiedział, że jego nawet Bóg nie usunie z tego stanowiska, wiecie, no to tak będzie. Czekajcie, czy ja jestem na antenie? Czekajcie Państwo, czy ja jestem na antenie? Normalnie, wiecie co? Chwileczkę, kochani, chwileczkę. Blokowany jestem znowu dzisiaj. Jestem blokowany. Mówiłem o tym, że właśnie tutaj jest problem właśnie taki, że jest jakaś cholerna cenzura nałożona na wszystkich, żeby nie mówić, żeby nie było informacji. No ja na razie widzę, że... Co ja tu widzę? Że jestem przyblokowany chyba. Nie dla wojny, tak, ale zaraz wam powiem, co się dzieje, tylko niech mnie tu puści ten system, bo mnie na razie trzyma. Proszę poczekać, co się dzieje, naprawdę, nie za dobrze. Momencik. Odblokowali mnie, dobra, odblokowali mnie. Powiem Państwu, wiecie, co się dzieje w Stanach, ale to nie ma tego w mediach, o widzicie, hamują mnie. Bo ten cały Peter Hicks, który jest, Amerykanie już przestają mówić, że to jest Departament Wojny, tylko dalej używają Departament Obrony.
ale Trump zmienił nazwę Departament Obrony na Departament Wojny i teraz nie wiem dlaczego w mediach wszędzie zaczynają wracać do tej starej nazwy. No to wiecie o co chodzi teraz? Zaraz wam powiem. To Peter Hegseth już ma ochronę Mossadu, już ma wywiad izraelski go pilnuje. To samo z Trumpem. Trumpa już Secret Service, może tam gdzieś jest w tyle, ale już jest pod ochroną Mossadu. Trump też. Wszystko przejmują ochronę, bo na Trumpa został wydany wyrok, właściwie Iran. No tu chciałem powiedzieć o tym, ale tu mi usunięto. Przed samym startem programu została usunięta informacja o tym, ale nie mogę o tym powiedzieć. No chciałem powiedzieć, ale zostało to mi usunięte. Ja nie mam kontroli. Nie mam kontroli nad tym. Powiem Państwu to, co mogę, to powiem Państwu, że ale się nie kryją, że to Mossad, że to kontrola i ochrona właściwie tego Petera Hegseth i Trumpa to jest po prostu w czapeczkach są i nie ukrywają tego, że to Mossad go kontroluje, a właściwie nie kontroluje, tylko go pilnuje. Jednego i drugiego jest pod ścisłą, pod zabezpieczeniem, jakbym to powiedział. W ogóle jest, może ja wiem, może nie wierzą już nawet Secret Service, już nawet nie wiem co tu chodzi. W każdym razie jest już, o tym nigdzie nie usłyszycie, nawet nie macie co szukać, tylko u mnie. W tej chwili już i wywiad izraelski kontroluje, pilnuje tych dwóch gości. Nie wiem, czy Mike'a Rubio tego też, ale to powiem Państwu, bo ja sprawdzę później. Na razie przechodzę do wiadomości, bo jest tak dużo wiadomości, można zwariować, ale nie z amerykańskich mediów. Wszystko jest przyblokowywane, usuwane, nie chcą na ten temat mówić. Ale powiem Państwu to, co mam, bo mam tych wiadomości dużo, więc zacznę po kolei to czytać Państwu, żebyście zorientowali się, co się dzieje, a później oczywiście ja jeszcze później dopowiem na końcu, co ja jeszcze wiem takiego, czego tutaj nie można mówić. Proszę poczekać, bo tu mam troszkę chwileczkę. O wiecie co Państwo, no to mówię Wam o tej Izbie Reprezentantów, gdzie powiem tak, Kongres podejmuje działania mające na celu zablokowanie wojny Trumpa z Iranem. Głosują nad wymuszeniem wycofania wojsk, ale później. Izba Reprezentantów USA rozpoczyna debatę nad rezolucją tam jakaś rezolucja 38 dotyczącą uprawnień wojennych, nakazującą prezydentowi wycofanie sił zbrojnych USA z nieautoryzowanych działań wojennych z Iranem. Ustawodawcy rozważają, czy Kongres powinien ponownie potwierdzić swoją władzę nad uprawnieniami wojennymi w obliczu narastających napięć po niedawnych atakach USA na Iran. No powiem Państwu, że przeczytam później, bo co będę uprzedzał fakty. Powiem Państwu dalej. Właśnie 70 senatorów uchwaliło ustawę, która ma powstrzymać Trumpa przed bombardowaniem Iranu. Ale tu się po prostu wiecie Państwo, że ci senatorowie to mają tyle do powiedzenia, co ja na przykład, czy się kawy napić, czy herbaty, czy co, no nie wiem, kto porównać. W historycznym geście ponadpartyjnej determinacji 70 senatorów USA uchwaliło ustawę mającą na celu powstrzymanie prezydenta Trumpa przed rozpoczęciem dalszych bombardowań Iranu, twierdząc, że działania militarne muszą uzyskać wyraźną zgodę Kongresu.
ale to się później okaże. Ten bezprecedensowy krok wysyła jasny sygnał, że żaden przywódca nie stoi ponad konstytucją, a decyzje wojenne należą do przedstawicieli ludu. Kochani, to można paść, to nie jest prawda. Decyzje wojenne należą do przedstawicieli ludu? No nie, na pewno nie. Odzwierciedla on głębokie zaniepokojenie niekontrolowaną władzą wykonawczą. Ma na celu zapobieżenie niepotrzebnej eskalacji konfliktu. No, wiecie, ja muszę przeczytać tą informację oficjalne, ale zobaczycie, co się dzieje. Sędzia federalny otwiera drogę do więzienia, ponieważ obrona Trumpa upada. Analizujemy najważniejsze wydarzenia w sądzie dotyczące Donalda Trumpa po tym, jak sędzia federalny wydał orzeczenie, które może znacząco zmienić trajektorię jego strategii obrony. Analizujemy decyzję sędziego, dlaczego analitycy prawni twierdzą, że decyzja ta podnosi stawkę i jak ten moment może wpłynąć na dalszy tok sprawy. Analizujemy również, co oznacza ograniczenie lub odrzucenie kluczowych argumentów obrony w sądzie federalnym, potencjalne konsekwencje prawne oraz jak obie strony przygotowują się do kolejnego etapu postępowania w miarę jak kontrola się nasila. Orzeczenie to może oznaczać przełom w i tak już głośnej batalii prawnej, bo mimo, że Trump jest prezydentem, drodzy Państwo, to jednak na nim ciążą tutaj wiele spraw sądowych ma. No i tutaj po prostu, wiecie Państwo, on się broni jak może, ale on już ma 20 prawników, ale oni się wycofują. 6 się wycofało, uciekło. Nie chcą już nic mieć do czynienia. Trump staje w obliczu brutalnego momentu na sali sądowej, gdy sędziowie wychodzą w czasie rozprawy. Sędziowie wychodzą, ludzie. Dramatyczny rozwój sytuacji na sali sądowej z udziałem Donalda Trumpa po tym, jak napięta wymiana zdań rzekomo doprowadziła do wycofania się sędziów z rozprawy. Kochani, co wywołało ten moment? Co działo się wówczas na sali sądowej? Dlaczego zdaniem obserwatorów prawa sama oprawa może mieć poważne konsekwencje? Analizujemy również, jakie znaczenie proceduralne ma przerwanie lub wyjście sędziów podczas gorących sporów, jak takie momenty mogą wpłynąć na odbiór sądowy i co może to sygnalizować w kontekście przebiegu sprawy wraz z nasileniem się kontroli. Kochani, to była zaciekła batalia prawna w sądzie. Trump jest oskarżony o wiele nadużyć, o brudy i też ma kary finansowe nałożone, które musi zapłacić, a niestety nie ma pieniędzy. I on się wścieka, że on jest prezydentem. On nie chce tutaj w ogóle zeznawać w sądzie. Co wy sobie wszyscy myślicie? Ja jestem prezydentem, ale tego w mediach nigdzie nie ma. Po co? Ludziom tego nie trzeba mówić wszystkiego, bo to po co to ludziom mówić? Tak tu mówią do mnie. Putin sugeruje, że Rosja może natychmiast zaprzestać dostaw gazu do Europy w związku z zakazem importu ropy naftowej przez Unię Europejską. Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że Rosja może natychmiast zaprzestać dostaw gazu ziemnego na rynki europejskie i przesunąć eksport na bardziej obiecujące rynki. Uwaga ta pojawia się w kontekście rosnących napięć geopolitycznych i decyzji Unii Europejskiej o zakazie importu rosyjskiej ropy naftowej. Też się tam dzieje u was, drodzy Państwo, nie za ciekawie. Całe to NATO, wszystko to takie zakłamanie, że się w pale nie mieści.
Wojna USA-Iran. Indie zaprzeczają oskarżeniom o korzystanie przez marynarkę wojenną USA z indyjskich portów podczas ataku na irański okręt wojenny. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Indii odrzuciło oskarżenia, jakoby marynarka wojenna USA korzystała z indyjskich portów przed atakiem okrętu podwodnego na irański okręt wojenny, który zatopili, słuchajcie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nazwało te oskarżenia fałszywymi, kłamliwymi i ostrzegło przed bezpodstawnymi, sfabrykowanymi komentarzami. Oświadczenie pojawiło się po wypowiedzi byłego doradcy Pentagonu Douglasa McGeorge'a. Ja go tu mam, wiecie, nieraz wypowiada się w programie One American News. Zaprzeczenie to pojawiło się w trakcie analizy doniesień o ataku amerykańskiego okrętu podwodnego na irańską fregatę IRS Dena. Sekretarz obrony USA, widzicie Państwo, sekretarz obrony. Tam już Trump zmienił to na sekretarz wojny, ale media nie chcą tego zaakceptować widocznie. Sekretarz obrony US Pete Hegseth powiedział, że okręt podwodny zatopił irański okręt wojenny na wodach międzynarodowych u wybrzeży Sri Lanki. Władze Sri Lanki informują o odnalezieniu ciał i uratowaniu rannych marynarzy. Na pokładzie fregaty znajdowało się podobno 180 członków załogi. No tam garstkę tylko uratowali, ale tu nie mówią. Do zdarzenia doszło, gdy statek wracał z międzynarodowego przeglądu floty w Visakhapatnam w Indiach, jakiegoś tam miasta takiego. Nie mówią też, ilu zginęło. Mówią tylko, ilu było. Było tam ich na tym statku, czekajcie, jeszcze wrócę, 180. No to chyba się uratowało, chyba 40. A resztę nie. Ale co mówią tutaj? Tutaj nie za bardzo lubią tą wiadomość, że ja powiem. Zbombardują izraelski ośrodek nuklearny. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej mówi: zablokuje największy cel, czyli Dimona. Miejscowość Dimona zostanie zrównana z ziemią. Teheran wydał surowe ostrzeżenie, że może zaatakować izraelski ośrodek nuklearny Dimona. Tak się nazywa ta miejscowość i ten ośrodek. Jeżeli Stany Zjednoczone i Izrael podejmą próbę zmiany reżimu w Islamskiej Republice. Ośrodek ten położony jest na pustyni Negew i jest powszechnie uważany za centralny element niezadeklarowanego nigdzie izraelskiego programu nuklearnego. Analitycy ostrzegają, że jakikolwiek atak na Dimonę groziłby poważną eskalacją konfliktu i potencjalnym opadem radioaktywnym w całym regionie, w tym w sąsiedniej Jordanii. To zagrożenie znacznie zaostrza napięcia w i tak już napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie, w której uczestniczą Iran, Izrael i Waszyngton. No tu tego też nikt nie powie. Tam już jest taka duża ewakuacja, słuchajcie, z tamtych terenów, ale o tym nie mówią już nigdzie. W Izraelu, tam na tych terenach już ludzie uciekają, domy zostawiają, ale w mediach cisza. Wojna USA-Iran. Iran odpala pocisk o nazwie Fatah 2. Iran ostrzega: jeszcze nie użyliśmy naszego najlepszego pocisku. Iran twierdzi, że użył swojego najnowocześniejszego pocisku hipersonicznego Fatah 2 w atakach na Izrael, bo to dwie wiadomości mam tutaj, że już użył.
W tej chwili użył go na Izrael, co oznacza znaczną eskalację trwającego konfliktu. Nagrania opublikowane przez Teheran pokazują, jak pocisk unika obrony powietrznej przed uderzeniem, choć niezależne weryfikacje pozostają ograniczone. To był taki debiut tej rakiety Fatah-2. Wywołał pilne pytania dotyczące skuteczności regionalnych systemów obrony przeciwrakietowej i przyszłości działań wojennych na Bliskim Wschodzie. Jak potężny jest irański potencjał hipersoniczny i co to oznacza dla Izraela i całego regionu? No, wojna na pełną skalę. Wojna na pełną skalę i nie będzie końca. A wojna się nie skończy nawet w tym roku. Nie ma takiej możliwości z tego, co widzę tutaj, co się dzieje. Ale powiem Państwu tak. Ten nasz tutaj ekspert, taki znany, Jeffrey Sachs, szokujące stwierdzenia Jeffreya Sachsa, on jest ekonomista. Czy wojna Izraela z USA i Iranem jest celowo przedłużana? No i tutaj słuchajcie, co on mówi. W tej ekskluzywnej rozmowie znany ekonomista i ekspert do spraw polityki globalnej Jeffrey Sachs krytykuje rozwijający się konflikt Izraela z USA i Iranem, sugerując, że potężne interesy, które nazywa Deep State, no powiem Deep State państwem głębokim, mogą mieć motywację do przedłużenia wojny zamiast dążyć do pokoju, w miarę jak kryzys na Bliskim Wschodzie narasta wraz ze wspólnymi atakami, odwetem i rosnącymi napięciami globalnymi. Perspektywa Sachsa dodaje do debaty kontrowersyjny i skłaniający do refleksji aspekt. Za tym stoi Deep State. Może, ale to bardziej to stoi Bibi za tym. No i ta grupa razem z nim na pewno. Może. Irańska Gwardia Rewolucyjna przyznaje się do poważnego ciosu dla sił USA w Dubaju. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej przyznał się do odpowiedzialności za potężny atak w Dubaju, w którym zginęły dziesiątki amerykańskich żołnierzy. Kochani, o tym ani słowa w mediach. Ani słowa. Nazwał to poważnym ciosem dla sił amerykańskich w kontekście trwającego konfliktu na Bliskim Wschodzie. W oświadczeniu Teheranu twierdzi się, że w połączonym ataku rakietowo-dronów w pobliżu Dubaju zginęło ponad 40 żołnierzy amerykańskich, a ponad 70 zostało rannych. Dane te jednak znacznie różnią się od oficjalnych oświadczeń armii USA, podających znacznie niższą liczbę ofiar. Jak zwykle. Co oni tu mogą powiedzieć, Amerykanie, ten temat. USA będą gorzko żałować. Iran deklaruje bolesną zemstę za atak na okręt wojenny Iris Dena, ten, który został zatopiony. Ambasador Iranu w Korei Południowej wydał surowe ostrzeżenie przed możliwością amerykańskiej inwazji lądowej, bo Amerykanie przygotowują inwazję lądową, którą teraz właśnie przed sekundą przemawiał Peter Hicks. On to mówi, że nie, że to, że ale to, zaczął kręcić, nie chciał w ogóle odpowiedzieć dziennikarzom na to pytanie, czy wojsko wejdzie tam że będzie lądowa inwazja, czy wojsko amerykańskie weźmie udział w tym. Nie chciał na to odpowiedzieć. Dosłownie przed chwilą słuchałem jego całe przemówienie na Florydzie w tej chwili. A w ogóle oglądałem, jak poleciał na Florydę z Waszyngtonu samolotem i oglądałem go, jak jest obstawiony przez agentów Mossadu. Jest strzeżony pilnie.
To wszystko oglądałem, dlatego mogłem powiedzieć. No, przemawiając w ambasadzie Iranu w Seulu, Seth Korzeci ostrzegł, że wiele trumien wróci do USA. Wiele trumien wróci do USA, jeśli wojska amerykańskie pojawią się na irańskiej ziemi. W żadnym mediach tego nie ma. Dyplomata oskarżył Waszyngton i Izrael o rozpoczęcie nielegalnej agresji na Iran i bronił ataków Teheranu na państwa Zatoki Perskiej, w których znajdują się amerykańskie bazy wojskowe. Korzeci powiedział, że Iran korzysta z prawa do samoobrony na mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych i podkreślił, że przed atakami prowadzono działania dyplomatyczne. No, były rozmowy dyplomatyczne, ale wiecie, boję się tu wszystko też powiedzieć. Iran używa rosyjskich bombowców do ataku na bazy USA w krajach arabskich. Wojna irańsko-izraelsko-amerykańska rozpoczęta i rozpoczyna się 19. fala operacji True Promise 4. Z pominięciem systemu THAAD wystrzelono setki pocisków i dronów. Irańska operacja True Promise 4 przerodziła się w zaciekłą 19. falę, w ramach której Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej wystrzelił pociski i drony w kierunku baz Izraela i Stanów Zjednoczonych na całym Bliskim Wschodzie. Syreny alarmowe w Izraelu, doniesienia o eksplozjach w Teheranie. Aktywność dronów nad państwami Zatoki Perskiej wzmogły obawy przed wojną na szerszą skalę w regionie, ponieważ Iran zagraża izraelskiemu obiektowi nuklearnemu Dimona, zapowiada jeszcze bardziej intensywne ataki. W tym samym czasie Izrael zaatakował irańskie służby bezpieczeństwa i obiekty irańskiej armii w Teheranie oraz cele w Libanie, podczas gdy irańskie media chwalą się atakami na centra danych, tankowce i infrastrukturę Amazon Web Service w Zatoce Perskiej, zmieniając konflikt Iranu, no słuchajcie, Stanów Zjednoczonych i Izraela w pełnowymiarową rozgrywkę regionalną. No dzieje się tam. Wojna na całego jest w tej chwili, ale nie wiem, kto to może pokazać. Trump oczywiście broni ofensywy wojennej przeciwko Iranowi. Senat odrzuca, wiecie, pierwsze głosowanie było, Senat odrzuca ograniczenia. Senat, posłuchajcie dokładnie, Senat, bo tu jest dwa rodzaje. Senat odrzuca ograniczenia uprawnień wojennych Donalda Trumpa, przyznając ocenę 15/10 dla osiągnięć armii USA w konflikcie z Iranem, twierdząc, że siły amerykańskie zyskują przewagę. Ja jestem tylko ciekawy, na jakiej oni podstawie twierdzą, że siły amerykańskie zyskują przewagę. Skąd oni mają takie informacje? Twierdzą, że potencjał rakietowy Iranu jest szybko niszczony i że kampania jest konieczna, aby uniemożliwić Teheranowi zdobycie broni jądrowej. Strategią Białego Domu nazywa operacją Epicka Furia. Wymierzona jest w irański program rakiet balistycznych, zasoby morskie, grupy zbrojne i ambicje nuklearne. Początkowo oczekiwano, że kampania potrwa od 4 do 5 tygodni, ale urzędnicy Pentagonu twierdzą, że może trwać w nieskończoność ta wojna. Nie ma terminu, w nieskończoność. Podczas gdy niektórzy Amerykanie sprzeciwiają się atakom, patrzcie jak oni tu piszą, niektórzy Amerykanie sprzeciwiają się atakom, wielu republikanów popiera podejście Trumpa. No a to niektórzy Amerykanie się sprzeciwiają, no szkur.
Liczba ofiar wśród żołnierzy amerykańskich stale rośnie, choć nie planuje się wysłania wojsk lądowych. I słuchajcie Państwo, zapamiętajcie, co ja tu Państwu czytam, bo ja to czytam, że nie planuje się wysłanie wojsk lądowych, ale zobaczycie jutro wiadomości u mnie tutaj na antenie. Zobaczycie, co ja powiem jutro. Może jeszcze dzisiaj wieczorem, ale... Iran bombarduje niszczyciel marynarki wojennej USA u progu Indii. Wojna irańsko-izraelsko-amerykańska. Napięcie w konflikcie irańsko-amerykańskim przybrały dramatyczny obrót. Już w pobliżu morskiego sąsiedztwa Indii irański korpus strażników rewolucji islamskiej twierdzi, że wystrzelił pociski balistyczne Hadr 380 i pociski manewrujące Taleh, tak się nazywają, w kierunku niszczyciela marynarki wojennej USA na Oceanie Indyjskim, podczas gdy okręt wojenny uzupełniał paliwo z amerykańskiego tankowca setki kilometrów od wybrzeży Iranu. Teheran twierdzi, że atak wywołał ogromne pożary na pokładach jednostek i jest częścią trwającej kampanii wojskowej przeciwko zasobom USA i Izraela. Wojna się rozprzestrzenia, a lada moment będzie, kochani, w Europie. Lada moment, przynajmniej w Turcji. Przywódca wspieranego przez Iran Hezbollahu wypowiada wojnę Izraelowi. Stany Zjednoczone w stanie najwyższej gotowości. Wojna irańsko-izraelsko-amerykańska. Słuchajcie, napięcia na Bliskim Wschodzie gwałtownie rosną po tym, jak przywódca wspieranego przez Iran Hezbollahu Naim Qasem wydał stanowcze ostrzeżenie, zapowiedział konfrontację z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi w obliczu narastającej wojny regionalnej. W transmitowanym w telewizji przemówieniu przywódca Hezbollahu zapowiedział, że ugrupowanie będzie zwalczać to, co nazwał izraelsko-amerykańską agresją i kontynuować ataki pomimo rosnącej nierównowagi militarnej. Będą walczyć, po prostu będą walczyć. Szef NATO Mark Rutte potępia atak rakietowy Iranu. Oczywiście chwali działania nuklearne Trumpa. No tak, sekretarz generalny NATO Mark Rutte udziela ekskluzywnego wywiadu z Brukseli, odnosząc się do narastającego kryzysu irańskiego i trwającej wojny. Rutte przedstawia strategiczną reakcję NATO, priorytety sojuszu, postawę obronną, koordynację bezpieczeństwa w obliczu rosnących napięć geopolitycznych. W obliczu rosnącej niestabilności na świecie rola NATO w Europie i na Bliskim Wschodzie jest poddawana intensywnej analizie. Dostarcza kluczowych informacji na temat strategii sojuszu, gotowości wojskowej i przyszłości bezpieczeństwa międzynarodowego. Ale zapytany na wiele pytań Mark Rutte nie odpowiedział. Ale powiem Państwu, że jeżeli Trump każe mu, żeby weszli do pomocy, bronić Izrael, oczywiście, bo to jeśli chodzi o wojnę, to będzie tylko bronienie Izraela, no to NATO wejdzie natychmiast. Pilne. Iran zbombarduje amerykański tankowiec na Morzu Perskim. Irańska marynarka wojenna blokuje cieśninę Ormus w trakcie wojny. Irański korpus strażników rewolucji islamskiej twierdzi, że zaatakował wiele tankowców powiązanych ze Stanami Zjednoczonymi
i ich sojusznikami. Irańskie doniesienia mówią, że pociski i drony wycelowane zostały w statki w pobliżu cieśniny Ormus, w tym w tankowiec MKD Wiom, pływający pod banderą Wysp Marszala, który zapalił się po trafieniu, w wyniku czego zginął jeden członek załogi, a kilku innych zostało rannych. Inny tankowiec Skylight został trafiony w pobliżu wód Omanu, co zmusiło jego załogę do ewakuacji. Iran wydał również dramatyczne ostrzeżenie. Cieśnina Ormus jest obecnie zamknięta dla statków powiązanych ze Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i Europą, grożąc atakami na każdy statek próbujący przepłynąć cieśninę. Choć cieśnina nie jest fizycznie zablokowana, nasilające się ataki i groźby spowodowały już spadek ruchu statków o niemal 80%, co budzi obawy o poważne zakłócenie w światowych dostawach ropy naftowej w obliczu pogłębiającego się kryzysu w jednym z najważniejszych korytarzy energetycznych świata. Dodam od siebie, bo tam wiem dokładnie, że kapitanowie tych statków, tankowców po prostu boją się wpłynąć do tej cieśniny, bo wiedzą, że tam grozi im, wiecie, blokada, nie tylko blokada, grozi im śmierć. Statki zostaną zaatakowane i kapitanowie odmawiają w ogóle ruchu tych statków w tej cieśninie. Tutaj także to tak wygląda. Niewesoło, bardzo niewesoło. A to już było, ale powiem. Amerykański okręt podwodny zatopił irański okręt wojenny w pobliżu Sri Lanki. Wojna z Iranem eskaluje. Stany Zjednoczone twierdzą, że okręt podwodny storpedował i zatopił irański okręt wojenny na Oceanie Indyjskim u wybrzeży Sri Lanki. Nagranie wideo opublikowane przez Pentagon najwyraźniej pokazuje moment trafienia i eksplozji okrętu na morzu. Ja mam to wideo, nie wolno tu pokazać. Minister spraw zagranicznych Sri Lanki zidentyfikował okręt jako Iris Dena, irańską fregatę, która niedawno brała udział w ćwiczeniach morskich Milan w Indiach. Sekretarz obrony USA Pete Hicks potwierdził atak, zapowiedział stałą presję militarną na Iran. Słyszycie Państwo? Stałą presję militarną na Iran. Incydent ten ma miejsce w okresie nasilenia się konfliktu między USA a Izraelem w całym regionie, w którym dochodzi do ataków rakietowych, nalotów i narastających napięć już na morzu. Wojna się przenosi, ale w tej chwili trwa ogromna inwazja rakietowa na Izrael, na Tel Awiw. Atakowany jest Izrael strasznie. I tu mam informację, której tu nikt nie chciał, żebym powiedział. No nie wiem, czy mi się uda powiedzieć. Tego nie ma też nigdzie i to by to nie chcieli tego. No, powiedzieli do mnie, co ci to da, że powiesz? No ale mogę powiedzieć. Może nic mi nie da, ale... Słuchajcie, już ponad 500 żołnierzy USA zabitych przez irańskie pociski. Irańska gwardia twierdzi, że ponad 40 pocisków trafiło w cele. Zestrzelono MQ-9. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej twierdzi, że wystrzelił ponad 40 pocisków w kierunku celów powiązanych z Ameryką i Izraelem, w tym baz w Kuwejcie, Bahrajnie. Doniesienia wskazują, że siły irańskie zaatakowały również amerykańską infrastrukturę komunikacyjną w wielu lokalizacjach w Zatoce Perskiej, co nasila obawy przed szerszą wojną regionalną. Iran twierdzi, że jego działania doprowadziły również do zniszczenia kilku wrogich dronów, w tym modeli Hermes i MQ-9.
i ostrzegł Stany Zjednoczone i Izrael, że dalsze ataki wywołają jeszcze silniejszy odwet. Ataki te mają miejsce wszystko jest teraz, w trakcie narastającego konfliktu po operacjach USA i Izraela w Iranie, co budzi globalne obawy o szybkie, zaostrzające się konfrontacje militarne w rejonie. Wszystkie informacje są w tej chwili właśnie, wszystko na żywo. Wszyscy zneutralizowani. Słuchajcie Państwo, Iran znowu zniszczy wszystkie wspierane przez USA irackie jednostki kurdyjskie. Zniszczył wszystkich. Po naruszeniu granicy w trakcie wojny dym unosi się nad zachodnim Iranem, gdy Teheran twierdzi, że stłumił poważną inwazję kurdyjskich bojowników nadciągających z Iraku. Iran twierdzi, że setki bojowników próbowało otworzyć nowy front wzdłuż granicy irańsko-irackiej, ale Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej odpowiedział miażdżącą siłą. Według irańskiego Ministerstwa Wywiadu jednostki infiltrujące poniosły ciężkie straty, a irańskie ataki wymierzone były w bazy bojowników w rejonie Kurdystanu. Teheran nazywa operację częścią izraelsko-amerykańskiego spisku mającego na celu destabilizację Iranu, obiecując, że nie ugnie się pod presją. Granica, ostrzegają urzędnicy, stała się teraz polem bitwy. Granica się stała polem bitwy pomiędzy Kurdystanem. No, kochani, tam Ameryka próbuje wywołać tam jakiś zamęt wewnątrz Iranu, żeby doszło do jakichś wewnętrznych działań, ale zobaczcie dalej, co się dzieje. Irański dron zaatakował lotnisko w Azerbejdżanie. Na razie są 2 osoby ranne. Baku wzywa ambasadora. Narastający konflikt na Bliskim Wschodzie przenosi się teraz na Kaukaz. Azerbejdżan oskarżył Iran o przeprowadzenie ataków dronów na jego terytorium 5 marca, to chyba dzisiaj, wymierzonego w eksklawę Nachiczewan. Według Baku jeden dron zaatakował terminal lotniska, drugi wylądował w pobliżu budynku szkoły, raniąc na razie tylko 2 cywilów. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Azerbejdżanu wezwało ambasadora Iranu i wydało stanowczy protest dyplomatyczny, nazywając atak naruszeniem prawa międzynarodowego. Oj, muszę kichnąć chyba, Matka Boska. Władze ostrzegają, że Azerbejdżan zastrzyga sobie prawo do reakcji w obliczu narastających napięć w związku z szerszym konfliktem regionalnym z udziałem Iranu, Stanów Zjednoczonych i Izraela. No proszę Państwa, wojna się rozszerza. Idzie aż do Kaukazu. Ja dziękuję. Irańskie drony Shahed pokonały amerykańską obronę. Szokujące wyznanie Trumpa alarmuje Pentagon. Administracja Donalda Trumpa wyraziła poważne obawy dotyczące możliwości irańskich dronów szturmowych Shahed. Podczas zamkniętego briefingu na Kapitolu wysocy rangą przedstawiciele obronności ostrzegli prawodawców, że te tanie drony dalekiego zasięgu mogą przerosnąć nawet zaawansowane systemy obrony przeciwpowietrznej, jeśli zostaną wystrzelone w dużych ilościach. Według sekretarza obrony ciągle używają US Petera Hexeta i przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Dana Kainea, potencjał dronów Iranu dynamicznie rośnie. Drony Shahed są zaprojektowane do lotu na niskich i powolnych wysokościach, co
utrudnia ich wykrycie i przechwycenie w porównaniu z tradycyjnymi pociskami rakietowymi. Największa klęska Izraela w wojnie. Utrata tajnej broni jądrowej. Iran ujawnia ostateczny cel. Dimona. Po tym jak amerykańsko-izraelskie ataki zabiły Chameniego, uderzyły w Natanz, Iran ostrzega, że może zaatakować izraelski ultratajny kompleks nuklearny Dimona, jeśli operacje zmiany reżimu będą kontynuowane. To już miałem podobną wiadomość. W obliczu zamknięcia ambasad, pożarów arabskich centrów naftowych i wezwań Waszyngtonu do opuszczenia regionu, niezadeklarowany potencjał nuklearny Bibiego wydaje się teraz bardziej podatny na ataki niż kiedykolwiek. Widzicie Państwo, Izrael ma bazę nuklearną, ma broń nuklearną. Bibi to wszystko ukrywali, ale ja wiedziałem, że mają to tam przede mną nie ukrywali. Było wiadomo, że oni mają broń nuklearną, ale nikt inny nie może mieć, nie? Netanjahu przyłapany na okłamywaniu Izraelczyków. Siły obronne Izraela ogłaszają sukces, ale Iran wciąż wystrzeliwuje niekończące się pociski. Pomimo że premier Benjamin Netanjahu i siły obronne Izraela okrzyknęły ataki na Iran strategicznym sukcesem, siły irańskie nadal wystrzeliwują fale pocisków, podważając izraelską narrację o zwycięstwie i obniżając ogrom arsenału Teheranu. No kochani, dzieje się tam fest. I to jest z ostatniej chwili właściwie, czy to jest tak? Iran otrzymuje broń nuklearną. Bombardowane są bazy lotnicze i morskie, amerykańskie bazy, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Bahrajnie, Jordanii, Katarze, Kuwejcie. Iran rozpoczął znaczący i skoordynowany odwet militarny, atakując wiele baz wojskowych Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, co stanowi dramatyczną eskalację narastającego konfliktu. Amerykańskie instalacje są atakowane w kluczowych krajach Zatoki Perskiej, w tym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Bahrajnie, Arabii Saudyjskiej, Katarze i Iraku. Ich celem są strategiczne obiekty takie jak baza lotnicza Al-Udeid, siedziba 5. Floty USA. Ataki te są następstwem wspólnych operacji amerykańsko-izraelskich, sygnalizują nową, niebezpieczną fazę, stawiając cały region w stan wysokiej gotowości, podczas gdy administracja Trumpa rozważa swoją odpowiedź na bezpośredni atak na swoje siły zbrojne i sojuszników. Co zrobią? No, może być bardzo źle. Bardzo źle. Jest tak sytuacja dziwna. A przejdźmy, co się dzieje, kochani, do Izby Reprezentantów na żywo. No słuchajcie, na żywo co się dzieje. Reprezentant Thomas Massie wymusza głosowanie w sprawie uprawnień wojennych, aby zablokować wojnę Trumpa z Iranem. Z Izby Reprezentantów USA, podczas gdy ustawodawcy debatują nad rezolucją w sprawie uprawnień wojennych wprowadzoną przez republikańskiego kongresmena z Kentucky Thomasa Massiego, która wymagałaby zatwierdzenia przez Kongres, zanim Stany Zjednoczone będą mogły podjąć dalsze działania militarne przeciwko Iranowi. Decyzja ta została podjęta w obliczu narastających napięć po atakach USA i Izraela na cele irańskie oraz atakach odwetowych z Teheranu w całym rejonie. No ale tutaj się dzieje. Dwupartyjna rezolucja ma na celu potwierdzenie konstytucyjnych uprawnień Kongresu
do wypowiadania wojny, powołując się na rezolucję w sprawie uprawnień wojennych z roku 1973, która pozwala ustawodawcom ograniczyć zaangażowanie militarne bez wyraźnego upoważnienia Kongresu. Debata w Izbie Reprezentantów następuje po głosowaniu w Senacie, bo wczoraj było w Senacie. W Senacie odrzucono podobną próbę ograniczenia uprawnień wojskowych prezydenta Donalda Trumpa. Wczoraj w Senacie odrzucono, wiecie, próbę. No tam już się bardzo mocno, kto się tam włącza, w to nie chce. Wobec Iranu, co uwypukla głębokie podziały w Waszyngtonie w związku z narastającym konfliktem. Ustawodawcy z obu partii dzisiaj będą spierać się o uprawnienia wykonawcze w zakresie prowadzenia wojny, zaangażowanie USA na Bliskim Wschodzie i ryzyko szerszej wojny z Iranem, podczas gdy Izba Reprezentantów przygotowuje się do kluczowego głosowania. Dzisiaj będzie kolejne głosowanie, ale już w Izbie Reprezentantów, tej wyższej, bo w Senacie odrzucono. Ale to według mnie to nic nie da. Tam już za blisko Mossad siedzi na nich, tam trzyma ich wszystkich za tam koniec świata. Dobrze, tyle wiadomości było przygotowanych. Tak, tyle miałem przygotowanych wiadomości, drodzy Państwo. Tyle. Powiem tylko tyle, że Ameryka jest pod kontrolą, bardzo mocną kontrolą Bibi. No i teraz to właściwie zatrzymać Trumpa teraz, kiedy jest taki duży atak zbrojny, to jest, według mnie to jest niemożliwe. Według mnie to na razie nie będzie to możliwe, żeby to przegłosować. A teraz, żeby wyjść z tego, zostawić tego już teraz nie można, bo teraz już się rozpoczęła wojna, to zatrzymać tego, czyli jakby nagle wojsko amerykańskie się miało z tego wycofać, no to już za późno, no za późno, teraz za późno. Bazy amerykańskie są atakowane w Kuwejcie, no wiecie, wszędzie. Arabii Saudyjskiej, no i tutaj też chodzi o to, że trzeba będzie bronić Izrael, bo po prostu Iran zaatakował, teraz broni się, zaatakował Izrael, bo Izrael atakuje ich, no to wiecie, oni tam odpowiadają ogniem, no i tutaj nie ma wyjścia z sytuacji według mnie w tej chwili. Nie ma wyjścia. Z tego, co tutaj słyszę, no to wojna będzie trwała do końca tego roku na 100%, jeżeli się nic nie zmieni jutro. Ale nic chyba się nie zmieni. Wojna będzie trwała dalej, no i grozi to rozszerzeniem wojny na wiele innych krajów. Bardzo niebezpieczna sytuacja, bo no oczywiście Chiny miały wejść do wojny i Rosja. W tej chwili to wszystko jakoś, ja nie wiem, się zatrzymało. Zobaczymy, co będzie się działo dalej, momencik. Ja zobaczę dalej na jakieś pilne wiadomości nowe, które są teraz. Chwileczkę, dobrze, zobaczmy. Po prostu na bieżąco zobaczę, co jest grane w tym wszystkim. Bo tutaj Fox News, to tutaj Amerykanie to pokazują sobie tu ruch na ulicach, tu nic się nie dzieje. Według tutaj newsów amerykańskich, zaraz. Według Amerykanów życie płynie normalnie. Nic tu się nie dzieje. Waszyngton. Że jest głosowanie dalej, mówią, w sprawie tego odebrania władzy Trumpowi. No zobaczymy, trwa to głosowanie w Kapitol. Tak. Zaraz wam powiem. Spotkanie w Organizacji Narodów Zjednoczonych, takie rzeczy się dzieją.
3 minuty temu Iran zaatakował tankowiec Wesół, kochani, zaraz wam powiem. Zaatakował kolejny tankowiec. Aha. To na teraz 4 minuty. No przeczytam to Państwu, tego jest trochę. Chwileczkę, przeczytam wam, co się dzieje. Nie jest za dobrze. Momencik. Co to się dzieje? Zaraz wam powiem. Oho. Wojna na całego, kochani, jest. Nie o co tu chodzi? Zaraz wam powiem. No powiem tak, to z tego co w wiadomościach mam, to tak mam. Iran atakuje tankowiec sojusznika USA. Teheran, słuchajcie, wyładowany materiałami wybuchowymi, uderza w tankowiec, wywołując głośny wybuch. Atak Iranu na żeglugę w Zatoce Perskiej trwa już 5. dzień. Nic nie wskazuje na to, aby miał się zakończyć. Od początku konfliktu w sobotę liczba atakowanych statków wzrosła do 9. Zdalnie sterowane łodzie z ładunkiem wybuchowym stanowały zarejestrowany na Bahama tankowiec w pobliżu irackiego portu Khor al-Zubar, podczas gdy drugi tankowiec zakotwiczony u wybrzeży Kuwejtu doznał potężnej eksplozji, nabierając wody i powodując wyciek ropy. Około 200 statków utknęło na otwartych wodach Zatoki Perskiej. Setki kolejnych czekają na przybycie poza cieśninę Ormus. Ceny ropy wzrosły o 14% od początku konfliktu. Atak na żeglugę w Zatoce Perskiej był częścią planu opracowanego przez nieżyjącego już najwyższego przywódcę Ajatolla Chomeniego. No atakują, wiecie, zdalnie sterowane łodzie mają uzbrojone. Zdalnie sterowana łódź z ładunkiem wybuchowym staranowała zarejestrowany na Bahamach tankowiec. Staranowała, czyli uderzyła siłą w statek i wybuchło wszystko. Czekajcie. Zobaczmy, co dalej się dzieje. Oj, dużo rzeczy nie będzie w telewizjach. Wiecie Państwo, oni usuwają wszystko, co się da. Nie chcą ludzi straszyć. Oglądam na żywo atak na Tel Awiw w Izraelu. Ale chyba nie jest taki teraz masowy atak. Chociaż tam parę rakiet leci, ale nie jest to masowy atak. No tam dalej jest ta debata w Senacie, słuchajcie, wszystko i zaraz zobaczymy, co dalej jest. Momencik. Nie, jest, słuchajcie, wybuchy w Tel Awiwie, straszna wojna. Straszna. To
lecą rakiety, chwila przerwy i kolejne rakiety. Momencik. No zobaczmy, co tu się dzieje z tą Rosją i Chinami, bo teraz trwają rozmowy na ten temat. Co oni mówią? Napięcie rośnie oczywiście. Chwileczkę, kochani, bo muszę ten materiał pobrać tu, żebym mógł wam powiedzieć. Moment. Napięcie rośnie. To, że napięcie rośnie, to ja już od dawna wiem, ale momencik. O, przed trzecią wojną, no tak, chwileczkę. Chwileczkę, drodzy Państwo, napięcie jest duże. Jeszcze moment. I już mam. Sojusz Rosja-Chiny narasta po ataku USA i Izraela na Iran. Obawy przed wojną światową rosną. Rosja ostro potępiła Stany Zjednoczone i Izrael na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, oskarżając Waszyngton i zachodnią Jerozolimę o niesprowokowany akt zbrojnej agresji po masowych atakach militarnych na Iran, w których zginął najwyższy przywódca Ajatollah Chomeni. Rosyjski wysłannik potępił działania administracji prezydenta Donalda Trumpa, nazywając je lekkomyślnym krokiem i zdradą dyplomacji, podkreślając katastrofalne ofiary wśród ludności cywilnej, w tym śmierć, oni tu podają 85 dzieci, ale było 140, w szkole dla dziewcząt, powołując się na zagrożenia dla obiektów nuklearnych takich jak Bushehr. Rosja odrzuciła amerykańskie uzasadnienia dotyczące irańskiego programu nuklearnego jako bezpodstawne, powołując się na analogię do inwazji na Irak w roku 2003 i oskarżając zachodnich sojuszników o hipokrytyczne obwinianie ofiar, jednocześnie domagając się natychmiastowego zaprzestania działań wojennych w celu zapobieżenia III wojny światowej. No, kochani, nie jest to zabawka, ta wojna dzisiaj. To nie jest taka zabawka. Momencik. To dotyczy nas tutaj, Polaków, to ja wejdę na te wiadomości. O co tu chodzi teraz? Się coś pali strasznie. To coś dotyczy Europy. Czekajcie, wejdę na to. No jeszcze tego brakuje. Słuchajcie zaraz, co się dzieje. Tego brakuje Polakom najbardziej. Najbardziej, żeby stanąć murem za Trumpem. No tak.
Poczekajcie moment, co się dzieje? Polskie wojska pójdą na wojnę, czy jeszcze nie? Francuzi się palą do wojny, aż im się buty palą. No, powiem Państwu tak mówią tutaj, że Iran straszliwie zagraża Unii Europejskiej. Europa popiera operację militarną Trumpa. Iran wydał surowe ostrzeżenie dla państw Unii Europejskiej w związku z eskalacją konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Teheranu Esmail Baghei ostrzegł, że kraje europejskie prędzej czy później zapłacą cenę, jeśli będą milczeć w sprawie ofensywy USA i Izraela przeciwko Iranowi. Wraz ze wzrostem napięcia Europa przyjęła postawę obronną. Wielka Brytania, Francja, Niemcy wzmocniły rozmieszczenie wojsk na Bliskim Wschodzie, aby chronić swoje bazy, obywateli i kluczowe szlaki handlowe. No, przyjęli postawę obronną na razie. Zobaczymy. Ale to się wszystko, kochani, zmienia z godziny, z minuty, nawet na minutę. Co chwila jest coś nowego. Proszę poczekać. Jak chcecie, to poczekajcie. Ja mam czas dzisiaj. Mogę wam powiedzieć, co się będzie działo. Największy problem jest w tej chwili, to posłuchajcie, nalepi sobie to. Po co ja mam to mówić tak od siebie, ja powiem. Przeczytam Państwu, to będzie lepiej. Troszkę czasu bierze, dlatego że ja muszę przerzucić. Na trzecim komputerze mam ten cały informacje, na drugim mamy wideo różne, na trzecim teraz tu pracuję. Troszkę to trzeba poczekać. Wiadomość jest szokująca, no więc trzeba czekać. Jeszcze minutę, może krócej. Moment. Wszystko z ostatniej chwili, przypominam, to wszystko się dzieje teraz. 37 minut ta wiadomość została zamieszczona. Irański generał wydaje szokujące ostrzeżenie dla Izraelczyków. Przyzwyczajcie się do syren, gdy rakiety atakują Tel Awiw. Irański dowódca wojskowy wydał surowe ostrzeżenie dla Izraela w związku z eskalacją napięć po niedawnych atakach na terytorium Iranu. Generał brygady Kiomars Hejdari powiedział, że Izraelczycy muszą przyzwyczaić się do dźwięku syren, sygnalizując, że ciągłe alarmy i ataki rakietowe mogą stać się nową rzeczywistością. Kryzys zaostrzył się po tym, jak skoordynowane operacje USA i Izraela wymierzyły w irańskie dowództwo wojskowe i obiekty nuklearne infrastrukturę rakiet balistycznych w Teheranie. W atakach zginęło podobno kilku wysoko postawionych irańskich przywódców, w tym oczywiście przywódca Ajatolla Chomeni. Iran odpowiedział atakami rakietowymi na Izrael, wpędzając region w jedną z najbardziej niestabilnych konfrontacji w ostatnich latach. No, Bibi chciał wojny, no kochani, to teraz zobaczcie, jak to wyjść z tej wojny teraz. Jak to z tego teraz się wycofać?
nasz ten tutaj dyktator to nie chce się chyba wycofać, on chce walczyć. Chce walczyć. Już o tej nagrodzie Nobla to chyba tylko Jobla może dostać, a nie nagrodę Nobla. Po tym, co zrobił teraz, ma już przesrane. Kto to będzie odbudowywał teraz Tel Awiw, Jerozolimę? Kto to będzie odbudowywał? Jak słuchajcie, ta grupa, którą założył Trump, pokoju cała. Słuchajcie, to będzie za mała teraz, za mało $1 miliard. Już gazy nie wybuduje, może trzeba będzie Tel Awiw odbudowywać. Szesnaście minut temu jakieś informacje mam, czekajcie. Trump dostał jakiś telefon, czekajcie Państwo, co się dzieje, kto do niego dzwoni. Aha, teraz kochani posłuchacie, co te dwa goście tam mówią do siebie. Trump dostał jakiś pilny telefon. Czy Trump czekał na ten moment? Zaraz Państwu powiem. Na co tu czekali? Ja tylko czuję, że będzie bardzo źle. Bardzo źle. Jeden mrożący krew w żyłach telefon, który mógł zapoczątkować wojnę z Iranem. Jedna rozmowa telefoniczna między Donaldem Trumpem a premierem Izraela Benjaminem Netanyahu mogła zapoczątkować ciąg wydarzeń, które doprowadziły do obecnej wojny na Bliskim Wschodzie. Według doniesień Axios Netanyahu poinformował Trumpa, że najwyższy przywódca Iranu Ajatollah Chomeni i kilku czołowych urzędników wkrótce spotka się w jednym miejscu, co stworzy rzadką okazję do przeprowadzenia decydującego ataku. Po tym jak CIA potwierdziła, że wywiad i dyplomacja z Iranem utknęły w martwym punkcie, Stany Zjednoczone i Izrael przeprowadziły skoordynowane naloty 28 lutego, celując w kluczowe irańskie obiekty wojskowe. Ataki te zabiły Chomeniego, wywołały szerszy konflikt z udziałem Iranu, Izrael i Stanów Zjednoczonych i państw Zatoki Perskiej. To podobno tak się wojna zaczęła, że Netanyahu zadzwonił, co ja powiedziałem wcześniej. Bez tego nie potrzebowałem czekać na te wiadomości z akcji, wiecie, z ich agencji informacyjnych. Ja to wiedziałem bez tego. Ja wiedziałem to już zanim się zaczęło. No muszę się coś napić, bo tu zwariuję zaraz. A może to się napiję tego. Boże. Jakiś pomarańczowy. 0, tutaj cukier, okej. Moment, zobaczmy tutaj. Nie, no atak jest nieprzeciętny na Izrael teraz. Naprawdę. Wojna na całego. To nie taka wojna jak tam za granicą Polski. To jest naprawdę wojna taka fest.
Wszystkie wiadomości tylko są o tym, wiecie Państwo, że Iran i Hezbollah atakują Izrael strasznie mocno w tej chwili ze wszystkich stron. A przejdę tutaj. Tego mi nie pozwalają. Mam przekreśloną przekreśloną wiadomość. Chciałem powiedzieć, ale nie można. Chwileczkę. Coś tam zawsze będę mógł. Mogę tu wiadomość przekazać Państwu. Jest. Ale to jest naprawdę teraz wiadomość. Czekajcie. Czekajcie Państwo. Momencik. Momencik. Wszystko to teraz się dzieje live na żywo, więc mówię do Państwa już. Pokazać nie mogę, ale powiedzieć mogę. Irański pocisk balistyczny Khorramshahr wycelowany w izraelskie lotnisko Ben Guriona. Tutaj mi mówią, że obejrzał ten potwór, ale Izrael, USA kontra Iran. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej twierdzi, że dziś rano wystrzelił pociski balistyczne z głowicami wybuchowymi o masie 1 tony na lotnisko Ben Guriona. W oświadczeniu irańskiej armii podają, że o świcie wystrzelili pociski Khorramshahr 4 w serce Tel Awiwu, w lotnisko Ben Guriona i bazę 27. Eskadry Izraelskich Sił Powietrznych na tym lotnisku. No to wiecie Państwo, co się tam dzieje. Żeby mi pozwolili pokazać, to ja bym pokazał, ale nie pozwalają. Aż są takie zamazane zdjęcia są. Ale lotnisko jest bardzo, bardzo zniszczone. Myślałem, że będę mógł pokazywać, wiecie Państwo, zdjęcia z wojny na żywo, ale tutaj zabroniono mi to. Powiedzieli, że ja nie jestem od tego. Nie jestem polskim CNN-em. No nie jestem, nie. No, okropne zniszczenia są po tym pocisku. Niesamowite. I teraz mam wiadomość następną. To już może być koniec z tym wszystkim. Coś niesamowitego. Bo wiecie Państwo, Chiny są w desperacji, bo im potrzebna jest ta ropa z Iranu. To jest po prostu ta wiadomość teraz, to aż nie wiem. Muszę sprawdzić, kochani.
Nie mogę, wiecie Państwo, wszystkiego powiedzieć, ale powiem tylko, że Chiny grożą trzecią wojną światową i tyle mogę powiedzieć. Jak będę miał więcej informacji, to zaraz powiem, ale proszę poczekać. To już teraz Chiny grożą. Zaraz. Co się dzieje? No, teraz podają, że cieśnina jest zamknięta, Ormus, dla statków, które płyną, amerykańskich statków do Europy i tak dalej, ale natomiast wszystkie chińskie statki z ropą mogą przepływać bezpiecznie. Odblokowane wszystko dla Chin jest. Ale tutaj amerykańskie będą atakowane, statki Unii Europejskiej też, które wiozą dla Unii Europejskiej. Mogą być pod inną banderą, ale jeśli wiozą dla Europy, to koniec. Ale chińskie statki mogą płynąć spokojnie. Chwileczkę. Chwileczkę, drodzy Państwo. Jest tak dużo wiadomości, ale nie wszystkie wiadomości mogę powiedzieć. Wiecie, że jest problem. Jest problem. Jestem uzależniony, bo to nie jest nic takiego, że teraz są potężne eksplozje w Dubaju też w tej chwili. Port Jebel Ali Port, tam wybuchy, pali się, ale to za chwilę powiem, ale na razie widzę, że Trump na żywo jest, co on tutaj będzie opowiadał do ludzi. Emergency jakiś, przemowa jego. To powiem Państwu to, co on tutaj mówi. Po co to wszystko było? Tak sobie myślę. Dziad, cholera jasna. Przeczytam Państwu, co on tu mówi. Jeśli coś ciekawego, no będzie tutaj straszył teraz, a może Amerykanów. Muszę zatankować samochód jutro. Cholera, paliwo idzie w górę. No tak. Wiecie, co Państwo zrobił, ciul? Prezydent Donald Trump wydał pilne ostrzeżenie narodowe z Białego Domu w tej chwili, ogłaszając stan wyjątkowy, który postawił kraj w stan wysokiej gotowości w obliczu nieokreślonych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego. W przemówieniu na żywo z gabinetu owalnego prezydent Trump szczegółowo omówił pilne kwestie wymagające natychmiastowego uświadomienia opinii publicznej i podjęcia działań federalnych, co wywołało szybką reakcję Kongresu, Pentagonu i rynków globalnych. Przemówienie prezydenta skupione na rozwijającej się sytuacji wezwało obywateli do zachowania czujności, ponieważ agencje federalne
koordynują odpowiedź na wiarygodne informacje wywiadowcze, które skłoniły do wydania komunikatu alarmowego. Słuchajcie Państwo. Nie mówi kto, ale to wiecie kto. No to CIA pewnie podało jemu informację, żeby Trump wszedł na żywo. Ameryka on high alert. Kochani, to jest, o to chodzi, że tu mogą być przeprowadzone na nas jakieś ataki terrorystyczne w Stanach. No i CIA podaje informacje. Niech ja tylko sprawdzę, co się dzieje jeszcze. Nie wiem, dlaczego oni przesłali do mnie, żebym ja to powiedział po angielsku też. Czekajcie. Chwileczkę, drodzy Państwo, bo to w tej chwili to zrobił. Moment. To jest na żywo, no momencik. No, proszę poczekajcie, bo ja mam tu kontakt z Białym Domem, muszę sobie zobaczyć. Proszę poczekać, bo niestety muszę zobaczyć, bo ja mam... Momencik, zobaczmy co się dzieje. Momencik. No to samo jest, tylko że po angielsku to samo. No, wprowadza ten stan wyjątkowy, momencik. Tak. To jest to samo, bo wysłali mi 2 razy, nie wiedziałem dlaczego. Tu dostałem po angielsku i po polsku, a to samo. Stan wyjątkowy. To będzie tutaj upieprzenie, będzie stan wyjątkowy, to będą restrykcje różne. Zobaczymy. Mało tego, że stan wyjątkowy, to nie chcą powiedzieć o jakich zagrożeniach mówią dla bezpieczeństwa narodowego, ale ja tu mam kolegów policjantów, to ja się dowiem dokładnie o co tu chodzi. No wiem, że chodzi o ataki terrorystyczne, które Ameryka się spodziewa, że mieszkańcy, słuchajcie, muzułmanie, którzy tu mieszkają, przeprowadzą ataki terrorystyczne na, nie wiem, na synagogi, na jakie... To na żywo leci, on teraz stoi, ten wojskowych sobie tam postawił z przodu, a nie, za plecami i tam pieprzy. Gada tu, wywołał wojnę i teraz nam tu wszystkim będzie robił teraz problem. Ale wojska tam stoi w Białym Domu, koło niego. To bym na pewno mógł pokazać Państwu. Tego by mi nie zablokowali. Proszę poczekać. Ja muszę to zobaczyć, co on mówi jeszcze chwileczkę.
Musicie poczekać Państwo chwilę. On tu ma wszystko napisane, wiecie Państwo, że to jest tak wszystko to zrobione, że on tylko figurantem jest tutaj. On ma tutaj... Stoją ci tam... Wziął jakichś swoich tam jakichś mundurowych. On mówi, że będzie się starał, żeby to paliwo nie poszło do góry. O, tutaj mam moje okulary. Za długo w okularach ja tu nie czytam. Bez okularów nie potrzebuję, tylko do czytania używam. I mi to przeszkadza. Czekajcie. Proszę poczekać, niech ja to przejrzę, co tu się dzieje. Że za czasów Bidena, tak powiem Państwu, że... Chwileczkę, Wenezuela. Chwileczkę, bo tam czytam, bo nie włączam dźwięku jego, chociaż mogę, ale... Nie będę tego tutaj włączał głosu, czekajcie. Powiem wam tak, że za czasów prezydenta Joe Bidena do Stanów Zjednoczonych weszło ponad 22 miliony ludzi niekontrolowanych, czyli nie mają dokumentów, niektórzy kryminaliści, bandyci, jacyś niebezpieczni członkowie gangów, takich naprawdę bardzo niebezpiecznych gangów. Słuchajcie, w związku z tym spodziewa się, że to są tak zwani uśpieni terroryści, również muzułmańscy, którzy mogą być z Wenezueli, mogą być z Iranu, z Iraku, z Afganistanu, z innych krajów, którzy będą, z tego co CIA twierdzi, jemu powiedzieli właśnie, że CIA mu tam sekretnie niby powiedzieli, że mogą się, jak to się mówi, z uśpienia się, gdyby się wybudzą się teraz i będą starali się wywołać tutaj jak gdyby wojnę wewnątrz Ameryki. Zwiększa ilość patroli na ulicach. I po co to było nam wszystko? Po jaką cholerę? Że mogą być ataki terrorystyczne już od dzisiaj. No i gdzie tu będzie bezpiecznie? I tak tu miejsca są w Filadelfii, które są bardzo niebezpieczne, bo strzelają codziennie. Codziennie strzelają, słuchajcie. Ja nawet tam nie jeżdżę. Ja wiem tylko, że jest taka dzielnica, taka część miasta, w której ja tam w życiu nie byłem i nie będę. Tam mogę pojechać, ale z kolegami z tego SWAT Team, samochodem pancernym, jak jadą na akcję, to mogę się przejechać. Ale po co mi to? On mówi nawet, że może nawet być, że nie 22 miliony weszło. Trump mówi teraz, że może być nawet 25 milionów ludzi, którzy weszli nielegalnie przez otwartą granicę z Meksykiem. Tam się tłumaczy teraz tym.
Nikt wcześniej nie mówił wam o tym, co ja muszę wam powiedzieć. Dlatego wiecie państwo, dlatego ICE wykupiło te magazyny tu w okolicy Filadelfii. Dzisiaj kolejny magazyn wykupili Bucks County, tutaj u nas w dzielnicy Bucks County takiej. Wykupili następne magazyny za 87 milionów. Magazyny wykupują takie opuszczone, które są puste, nieużywane, ale giganty, takie jak Amazon, takie duże magazyny wykupują na centra tak zwane przetrzymywania nielegalnych emigrantów, gdzie będą ich tam trzymać w klatkach, bo oni tylko budują tam klatki w tych miejscach, takie klatki z siatki, jakbym powiedział, takie klatki normalne jak dla psów, jak dla zwierząt. To wszystko budują, żeby łapać emigrantów. Będzie się to nasilać teraz, właściwie łapanki te będą się nasilać teraz więcej. Z tego, co on mówi. Ciągle mówi, że dużo jest narkotyków, że 3 miliony tabletek gdzieś zatrzymali. On tam mówi to, co ja mogę powiedzieć, ale on teraz przemawia. Jeszcze 1,7 miliona tabletek zatrzymano w Colorado. To ja to wszystko wiem. Ale to... Momencik. Muszę tu sobie wziąć serwetkę, Oni łzawią te moje oczy. Czekajcie. Tak długo w okularach to nie powinienem być, bo to są takie okulary do czytania. One mnie tu wyciskają ze mnie tu wszystko. Mogę to zdjąć, teraz nie czytam nic. Zaraz wam powiem od siebie, co tutaj się dzieje. No dzieje się tutaj bez przerwy. Dzisiaj mieliśmy wybuch, nie wiadomo, potężny wybuch tutaj niedaleko miasta. Wybuchła cała fabryka, firma duża. Taki potężny był wybuch, że był słyszany w promieniu kilku kilometrów, ale tam się okazuje i rozerwało cały budynek. Okazuje się, że tam były butle z gazem i to spowodowało coś tam jakieś. Nie wiem, co to się stało, że to wybuchło, ale potężna eksplozja była. Myśleli już, że to atak terrorystyczny jest. Tam pojechały wszystkie wozy straży pożarnej, policji. Okazało się, że to jednak gaz wybuchł, że to nie był atak, ale już mieli wszyscy tutaj stracha. Czekajcie, bo tu mówi on. Teraz przemawia cały czas. No a tutaj tłumaczy Amerykanom, że tutaj musi się wstrzymać napływ narkotyków, bo to zabijają dzieci, te narkotyki zabijają, uzależniają ludzi, że 300 000 ludzi umiera dziennie, mówi, ja nie wiem, czy to możliwe. 300 000 ludzi umiera przez narkotyki dziennie w Ameryce, 300 000. To kurde, jeszcze trochę, parę dni, to nie będzie komu tu pracować. Nie wiem, czy on dobrze to zrozumiał, co mu tam napisali. Nie wiem, w każdym razie leci na żywo, więc słuchajcie, poczekajcie chwilę. Chociaż wiecie, to on może gadać tak 2 godziny, czytać. Nie wiem, zależy ile tych kartek tam ma. Nie, skończył już. Teraz ten Peter Hicks. On już skończył. I teraz się dowiemy, czy będzie... No, wszyscy są zaangażowani. Jest stan pogotowia. 100%. Wszyscy mają być...
strasznie dużo wojska wysyła na granicę między Meksykiem, wszędzie teraz będą pilnować i z Kanadą, wszędzie na granicę. Spodziewają się, że wejdą jakieś grupy przygotowane do ataku na Amerykę od wewnątrz, od środka. Które są, to mówi, że mogą nie mieć na tyle broni, amunicji, czy jakiś, słuchajcie, 25 000 wysyła na granicę z Meksykiem. Chwileczkę, zobaczymy jeszcze. No tak, po cholerę nam było to zamieszanie całe. Był spokój, jak nie było Trumpa, to był spokój. Za Bidena, jaki on był, spał tam, kichał się, przewracał, ale ten też śpi, ale ten przynajmniej jest podatny na to wszystko, co teraz robi. Podatny jest na sugestie Bibi, żeby wywołać kolejną wojnę. No i już. Nie powiedział Peter Higgs nic takiego, żeby mnie zaniepokoiło. Tutaj mnie tylko bardzo niepokoić może, wiecie co, to, że wyślę wojsko na lądzie, żeby walczyli normalnie tak z karabinami jak dawniej w czasie II wojny światowej, to wtedy zginie Amerykanów setki. Oj Boże, czekajcie, muszę sobie tu... Dostałem tutaj przed chwilą bokiem, nikt nie widział, ale dostałem taki termos. Co to jest? Paruje coś gorące jak zaraza coś. Co to jest? Co tu dostałem? Jakie gorące, ja pierdzielę, herbata. O matko, jaka gorąca. O shit. Dobra. Widzą, że ja pracuję tutaj, to dostałem. Czekajcie chwilkę. Ten Holman cały przemawia też, ten szef od tych deportacji. No, mówi, że to jest duża operacja, będą łapać wszędzie ludzi, wywozić emigrantów stąd, wszystkich, kogo tylko się da złapać. Masowa deportacja się rozpocznie, największa w historii. Chciałby 12 000 dziennie wyłapać ludzi. Dziennie, słuchajcie, 12 000 dziennie. Będzie łapanka, kurwa, jak za czasów II wojny światowej, nie? Trzeba będzie z paszportem jeździć w samochodzie. Czekajcie. No, narozrabiali. Ameryka narozrabiała. Strasznie z tym wszystkim. Mówi, że Amerykanie to wy nic nie wiecie, tu jest duży seks trafik, dużo porwanych kobiet jest, molestowanych dzieci, wszystkiego, tego jest multum, mówią, nic nie wiemy o tym, my nie wiemy, co się dzieje, jakie duże procenty przestępstw są, nie wiemy o tym, że kobiety są gwałcone, dzieci porywane, po prostu my o tym wszystkim nie wiemy. Ale to tam oni wiedzą, ci co łapią. Matko Boska. Ja to widzę, że codziennie ginie
kilkanaście osób tutaj w Szczelaninach, ale ja nie wszystko będę tu do telewizji dawał, nie? Bo co ja będę mówił codziennie, bym chciał mówić to, co tu się dzieje, proszę Państwa, w Ameryce, to ja bym musiał mieć 24 godziny na dobę news, taki channel cały, nie? Kanał newsowy, bo tu jest cały czas morderstwo za morderstwem, napady za napadem. Ale to tak się nie żyje, bo tu mogę wyjść na ulicę jeszcze, wiecie, nie wszędzie, ale mogę, na niektóre ulice można wyjść i przejść na piechotę. Nie na wszystkich oczywiście ulicach. Są dzielnice, gdzie tutaj w ogóle nie można, nikt tu nie chodzi zresztą, co ja tylko nie mówię, że ja. A teraz tam, wiecie, dekorują tych oficerów. To ja przejdę do innych wiadomości. Dobra, to już powiedzieli, wiem o co chodzi. Zobaczymy teraz, co się dzieje naprawdę dalej. Iran zrzucił już 1000 rakiet na te tutaj amerykańskie te różne bazy i Trump jest w szoku. No tak, no Trump jest w szoku. No, chciał, zgodził się dziad, no to ma. Proszę Państwa, mam wiadomość, czekajcie, bo aż dwie duże. Muszę zobaczyć, czy będę mógł to powiedzieć, ale jest finałowe ostrzeżenie Putina. Co to takiego jest? Proszę poczekać, ja zobaczę, co to jest. Wszystko jest teraz, wszystko. Tylko zobaczę, bo ja nie mogę użyć nazwy, kochani, tej, która tam się toczy, ta wojna, wiecie, za granicą wschodnią Polski. Zabronili mi używania nawet nazwy tej i tego gościa, komika, też mam nie używać. Nie wiem dlaczego. Zabronione mam fizycznie, nie mogę. Nie mogę użyć słowa tego, że tam jest jakaś tam wojna. No, wiecie, a tu nie ma tego, to mogę to powiedzieć, co mówi Putin. Mnie tutaj naprawdę ktoś kontroluje bardzo mocno, naprawdę. Ale się staram omijać te wszystkie rzeczy, ale już wiem, że tego nie mogę, to nie mówię i that's it. Już dawno nie mówiłem tego słowa, nie? Nie zauważyliście pewnie, że ja nie mówiłem nic na temat tam takich różnych innych tam miejsc jeszcze, gdzie tam Polacy zginęli czy coś, a w ogóle mam to zakazane. Putin jest na żywo, to poczekajcie zaraz, bo przeczytam, co on tu powiedział. Jeden na żywo, drugi na żywo, co tu się dzieje? Jeszcze czekam na tego Xi Jinpinga, żeby był na żywo też. Wszyscy na żywo. Dzisiaj co się dzieje? Świat zwariował. Chwileczkę, ja przeczytam najpierw, czy ja mogę to powiedzieć. Może święty, co za czasy. Ja na wakacje chciałem pojechać, a tu masz los. Putin wydaje ostatnie ostrzeżenie w obliczu rosnącego napięcia globalnego. Moment, takie ważne, że mnie zatyka. Władimir Putin wydaje mrożące krew w żyłach ostatnie ostrzeżenie dla Zachodu w obliczu rosnącego napięcia globalnego. To jest analiza na żywo reakcji USA i potencjalnych konsekwencji dla bezpieczeństwa międzynarodowego.
W miarę jak Kreml zaostrza retorykę, administracja Trumpa i sojusznicy z NATO starają się stawić czoła rosnącemu zagrożeniu strategicznemu. Transmisja obejmuje najnowsze wydarzenia geopolityczne, analizując ich wpływ na bezpieczeństwo narodowe USA, stabilność na Bliskim Wschodzie, zmieniający się globalny układ sił, komentarz eksperta na temat strategii militarnej Rosji, jej potencjału nuklearnego i konsekwencji dyplomatycznych dla Waszyngtonu i Brukseli. To co on tu powiedział? Już zgubiłem to. Ostrzeżenie. To jest ostatnie ostrzeżenie dla Zachodu. No nie wiem, co to za ostrzeżenie. W każdym razie ostrzega Zachód przed wojną. Oczywiście. Oczywiście. Momencik. Trump robi tu ostrzeżenia, ten robi ostrzeżenia, my tu jako wiecie, zwierzęta na tej ziemi musimy jakoś się tutaj trzymać kupy. Co się dzieje, kochani? O Jezu, robimy live, zobaczymy. No, na żywo jeszcze jest, dalej jest atakowany bardzo mocno Izrael. Syreny wyją, rakiety lecą. No i tutaj jest taka, no bo Trump na żywo to jest to, ale jest następna tutaj z kongresu jeszcze. Zobaczę, co tutaj się dzieje. Cholera jasna. US Congress Live, senator Murphy. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Ciągle, przepraszam, mnie dusi. Krótkie oświadczenie, ale przeczytam. Twierdzą dalej tutaj, moment, zaraz lepiej przeczytam niż powiem od siebie, a lepiej przeczytam. No wiecie, oni tu mogą sobie mówić, co chcą. Senatorowie, a inna jest życie, inne jest prawdziwa tutaj historia jest inna. W mediach jest inna, a w życiu jest inna. Kongres USA na żywo. Senator Murphy ostro krytykuje bezprawie Trumpa w związku z nielegalną wojną z Iranem. Senator Chris Murphy, demokrata z Connecticut, potępia wojnę prezydenta Trumpa w Iranie jako nielegalną, ostrzegając, że 6 Amerykanów już zginęło. 6. O Jezu, bo nie mogę. O Matko Boska. Skąd on ma takie wiadomości? 6. Przygotować się muszą. Już zginęło, a w całym regionie zginęło nawet 1000 osób. Że 6 Amerykanów zginęło, a w całym regionie zginęło nawet 1000 osób w konflikcie rozpoczętym bez zgody kongresu i bez spójnej strategii. To już nie wiem. Zginęło tylko 6 Amerykanów, a w całym regionie 1000. No to jak to jest? To nie Amerykanie tam zginęli? Nie mamy pojęcia. Co się dzieje, kochani? Nie wiem, czy jeszcze ktoś tu mnie ogląda. Kochani, mam dalej nadawać, czy już koniec? Jak to chcecie?
Chcecie dalej jeszcze ten program trzymać na żywo, czy już kończymy? Jak, drodzy Państwo, myślicie o tym? Powiedzcie mi. Dziki Zachód, tak. Powiedzcie mi, drodzy Państwo, czy trzymać program na antenie dalej, czy kończymy ten program już, czy co? Czy jeszcze poczekamy troszkę? Trzymać? Dalej? Trzymać? Macie czas oglądać? To ja wam, kochani, powiem zaraz. Zaraz wam powiem, co dalej będziemy robić. Zatrzymam ten globus, się tak kręci, zatrzymam go, tu się tam przestanie kręcić. Nie, czekaj, niech się kręci, a nie mogę go zatrzymać, żeby przestał. A może i mogę, Mogę. O tak go zatrzymam, okej. Zatrzymam globus, niech się nie kręci, to raz, a dwa. Zatrzymam globus, a teraz zobaczmy, co dalej się dzieje. Proszę Państwa, bo już mnie po prostu to ponosi, bo naprawdę nie jest za wesoło. Czekajcie, kiedy jadę do Navy, muszę zobaczyć. Ja muszę jechać do bazy marynarki wojennej, tam będę miał spotkanie w bazie amerykańskiej, bazie marynarki wojennej. Tu będę miał spotkanie. Tylko zobaczę kiedy, zaraz wam powiem. Bo miałem jechać dzisiaj, ale mam przełożone to spotkanie na 11 marca. Na 11 marca będę w bazie marynarki wojennej w Filadelfii. Okej, no to tam będę, to będę więcej wiedział na ten temat jeszcze, co się dzieje. Włosy mam rozczochrane jakieś. Tutaj ze wszystkich stron nieuczesane. Już mnie bierze katar, znowu deszcz pada. Dobra, biorę się za robotę. Szukamy co nowego w wiadomościach, nie? Patrzymy dalej. Patrzę dalej, co tu się dzieje. Ten senator przemawia dalej tam w kongresie. Oni nic nie zrobią temu Trumpowi, bo jest za późno. Oni za późno się zorientowali, że można by było to zatrzymać, ale już teraz? Nie wiem, jakby to teraz zrobić. Nie mam pojęcia. Jest tak dużo wiadomości. Muszę wybrać jakąś wiadomość ważną. Jedna minuta temu, co to się dzieje, kochani? Cały czas coś nowego. Lawrow, co on mówi tutaj? Z tym, że muszę przeczytać, czy nie ma tam słowa takiego, jakiego nie pozwalają mi używać. Nie wiem, wiecie, ja z Europy jestem, a nie mogę używać słowa. Z Polski jestem, nie? Mogę to przeczytać. Tu nie ma tego słowa, co jest zakazane, więc mogę. Okej. Ale chyba wiecie Państwo, kto jest tutaj właścicielem Google i tego YouTube'a, nie? To wiecie, o co chodzi tam, co ja będę się tłumaczył. Tak dobrze, że ja mogę tyle powiedzieć.
Dobra, przeczytam Państwu, co mówi pan Lawrow. Następne, jak oni to wiecie, przedstawiają to tak. Mrożące krew w żyłach przemówienia Lawrowa. Czy Rosja po cichu zalewa Iran bronią zagłady, której USA najbardziej się obawia? Rosja wydała ostre ostrzeżenie w związku z eskalacją wojny z Iranem, wzbudzając obawy o nowy geopolityczny punkt zapalny. Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Lawrow skrytykował Stany Zjednoczone i Izrael, wzywając do natychmiastowego zakończenia wojny z Iranem. Jego wypowiedzi wywołały spekulacje na temat możliwości militarnego wsparcia Iranu przez Rosję w obliczu narastających napięć na Bliskim Wschodzie. W miarę pogłębiania się konfliktu po atakach związanych z Donaldem Trumpem i Benjaminem Netanyahu, analitycy ostrzegają, że kolejny krok Moskwy może całkowicie zmienić równowagę sił. Czy Rosja przygotowuje się do uzbrojenia Teheranu, czy też jest to presja dyplomatyczna, aby powstrzymać wojnę, zanim się ona zaostrzy? No już sam nie wiem, czy Rosja chce, właściwie mnie się wydaje, że Iran ma broń nuklearną, może jedną, dwie, ale coś tam na pewno ma. Momencik, muszę sprawdzić coś pilnego. Momencik. No dobrze, nie ma problemu takiego. Słuchajcie, no nie wiem, zobaczymy co dalej. Nic tu nie mam pilnego. Zobaczymy dalej. Na żywo, co się dzieje. Co to w ogóle się dzieje? Czekajcie. Ja zobaczę, co się dzieje, kochani, momencik. Słuchajcie, nowe jakieś jest. Jeszcze moment. Może o tego Trumpa jeszcze coś wam powiem, co on jeszcze mówi. To jeszcze mało. Czekajcie, bo uciekło mi to. Nie wiem, co się dzieje. Czy mogę to dać, czy nie? O. Oświadczenie Trumpa w sprawie Iranu na żywo leci w tej sekundzie. Prezydent Trump składa ważne oświadczenie z Białego Domu. Posłuchajcie. Dotyczące polityki Stanów Zjednoczonych wobec Iranu, co ma mieć znaczący wpływ na stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo narodowe. Prezydent podpisuje serię nowych dekretów wykonawczych mających na celu zwiększenie presji na Teheran, odnosząc się do tego, co administracja nazywa trwałym zagrożeniem na Bliskim Wschodzie. To przemówienie na żywo z gabinetu owalnego nastąpiło po tygodniach nasilonych napięć i rozmów dyplomatycznych
Oczekuje się, że dekrety wykonawcze obejmą nowe sankcje i wytyczne strategiczne dla Pentagonu i Departamentu Stanu, fundamentalnie zmieniając podejście Ameryki do reżimu irańskiego przed przywództwem prezydenta Trumpa. No, pod przywództwem prezydenta Trumpa. To ja o te dekrety wykonawcze wszystkie dostanę tutaj dzisiaj. To, co on tam podpisuje, to ja to muszę widzieć, kochani. To ja to będę miał tutaj dzisiaj przesłane. Jak on skończy te dekrety, to ja je dostanę tutaj do siebie do studia. Pocztą elektroniczną oczywiście. Ja wszystko muszę wiedzieć. Prezydent prezydentem, a ja muszę wiedzieć, co on tam wytyczne jakieś daje. Słuchajcie, dalej jedziemy. Same ostrzeżenia, kochani, same alerty, jakieś eksplozja w Dubaju teraz w tej chwili. Coś się tam dzieje. Matko Boska. Panika w Bejrucie, masywne wybuchy w Bejrucie. Horror, kochani, horror, wojna na całego. Przeczytam wam, co się dzieje dalej w Dubaju. Takie ładne miasto, ja tam byłem parę razy, ja pierdzielę, jak zniszczyć takie miasto piękne, jakie lotnisko, jakie sklepy. Boże, jakie piękne miasto nowoczesne. No nic, przeczytam wam, bo mam wiadomości. Mogę dać, tak, bez problemu mówią, tak, mogę dać. Już mogę to powiedzieć zaraz. To jest też wszystko jest na żywo, więc słuchajcie, wszędzie mi tu mówią na żywo, a ja widzę to na żywo i powiem zaraz, co się dzieje. Jedenaście minut temu dostałem tą wiadomość. Proszę Państwa, więc jedziemy z tym. Potężna eksplozja wstrząsa portem Jebel Al w Dubaju. Gęsty dym unosi się nad miastem. Potężna eksplozja wstrząsnęła portem Jebel Ali w Dubaju, wyrzucając w powietrze kulę ognia, wstrząsając budynkami w całym handlowym centrum Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Transmisja na żywo przedstawia rozwój sytuacji, podczas gdy ekipy ratunkowe walczą z pożarem w jednym z największych portów morskich na świecie. Analizujemy bezpośredni wpływ na stabilność Bliskiego Wschodu, globalne łańcuchy dostaw energii i bezpieczeństwo morskie w rejonie Zatoki Perskiej. Bądźcie Państwo z nami, aby poznać opinię ekspertów na temat relacji Ameryka, Zjednoczone Emiraty Arabskie i strategicznych implikacji tego poważnego incydentu infrastrukturalnego. Kochani, to jest to, co się dzieje. Jak będziecie z nami, to ja będę wam mówił wszystko. Straszne zniszczenia. Ludzie, mamy video z tego. Niesamowite zniszczenia. Ruina jak nie wiem gdzie. Straszna ruina. Taka ruina, że to się w pale nie mieści. Zrównane z ziemią, tak bym powiedział. Wszystko zrównane z ziemią jest tam. Eksplozja w tym porcie w Dubaju. A tam tych rakiet spadło chyba z setki. Bo lecą te rakiety.
Do ruiny doprowadzone, miejsce do ruiny. Przepiękne miejsce. Ja tam nie byłem w porcie, tylko przejeżdżałem koło portu. Koniec świata, ruina, zdemolowane wszystko. Budynki, wszystkie szkła, wszystko wyleciało w powietrze. Budynki duże też, budynki zniszczone kompletnie. Wieżowce takie wysokie, oh my God, co się tam dzieje? O Jezus Maria, takiego czegoś w życiu nie widziałem. I dalej rakiety lecą na Dubaj, dalej. Dlatego, że Emiraty Arabskie z Ameryką, dlatego atakują. Niesamowite, kochani. Jakbym ja mógł to pokazać, to wiecie, by było inaczej, ale wiecie, kto za plecami YouTube'a jest. No, momencik, bo problem się robi mały. Moment. Kolejny atak, kochani, dalej. Ach, Matko Boska. Zaraz powiem. Osiem minut temu. 8 minut temu, zaraz Państwu powiem, co się dzieje. O, Matko Boska, co za dzień. Ten Iran to musi mieć tych rakiet, tej broni strasznej ilości. W podziemiach tam gdzieś ukryte były te rakiety, tego jest ogromna ilość. Bo posłuchajcie, co się dzieje. Przechodzimy teraz do Izraela. Wiadomości do Izraela. Tel Awiw, kochani. Trafienia na lotnisku w Tel Awiwie. Irański odwet balistyczny szokuje Izrael. Rakieta się nazywa Haram Shar. Celuje w Ben Gurion. To lotnisko się nazywa w Tel Awiwie. Byłem też tam na tym lotnisku. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował w czwartek o wystrzeleniu zaawansowanych pocisków balistycznych Haram Shahr 4 w kierunku izraelskiego lotniska Ben Gurion, co stanowi dramatyczną eskalację trwającego konfliktu. Według irańskiego wojska pociski z głowicami o masie 1 tony zostały wystrzelone o świcie w kierunku międzynarodowego lotniska Ben Gurion w pobliżu Tel Awiwu, ale to potężne następne są ataki. To rano jeden, teraz drugi atak. Jeżeli ten drugi atak zostanie potwierdzony, stanowi jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla głównego międzynarodowego portu lotniczego Izraela. Pocisk Hormarshar to system balistyczny dalekiego zasięgu zasilany paliwem płynnym o zasięgu do 2000 km i zdolności przenoszenia ciężkiego ładunku wybuchowego. Drugi już ten pocisk wystrzelili. Jeden rano, a drugi teraz. No nie wesoło. Coś niesamowitego. Wiecie co? Jeszcze moment.
Zobaczę, czy to jest to samo. Chyba nie to samo. Momencik. No, dzieje się tak, wiecie, źle, bo teraz jest transmisja z Białego Domu, bezpośrednio z gabinetu owalnego Trumpa, gdzie Kash Patel, ten szef FBI, pokazuje na takich planszach, pokazuje, jakie zagrożenie będzie tutaj, jakie zagrożenie jest dla Amerykanów. To jest takie ostrzeżenie dla Amerykanów. I Trump nic nie mówi, tylko stoi z boku na baczność, jak gdyby, z tą swoją Bondi, pan Bondi i on i tam, a ten Kash Patel przedstawia to dziennikarzom i reporterom, pokazuje też zdjęcia, których zatrzymali bandytów i różnych przestępców, no i pokazuje mapkę taką FBI, słuchajcie, jakieś wyliczenia, gdzie może być tam ataki, gdzie mogą być, gdzie jest najgorsze zagrożenie, w którym miejscu. No, ale to ja wiem, gdzie może być. W 15 miastach Ameryka będzie zagrożona. Między innymi Filadelfia jest zagrożona bardzo. Nowy Jork, Chicago, Illinois, tam Los Angeles, San Francisco, no tam wszędzie. Colorado, Denver. No, wiecie Państwo, jest to nieciekawe. Tu raz, dwa, czy czterech złapali właśnie tych bandytów i od nich się dowiedzieli między innymi o planowanych atakach. To byli najbardziej poszukiwani przestępcy przez FBI. Jedna kobieta w tym jest. Jak ona się nazywa? Cindy Rodriguez się nazywa. Cindy Rodriguez, ta kobieta. I tutaj jest Javier jakiś tam. Mam już imiona i nazwiska, ale i mam zdjęcia tych ludzi, bo pokazują mi tutaj. No, ale co nam z tego? Zagrożenie jest potężne. Czy to chcą... Mapa leży na biurku u Trumpa dokładna, gdzie może dojść do jakichś ataków. Całe biurko, na całym biurku leży mapa. No, przedstawiają, nie wiem, czy to chodzi o odwrócenie uwagi od afery Epsteina, czy to naprawdę tak się dzieje. Nie wiem, już sam z tego nie mogę W każdym bądź razie jest napięta sytuacja. Może to jest odsunięcie od publiczności, żeby nie patrzeć na tą aferę Epsteina wreszcie, ja nie wiem. Już sam nie wiem, zgłupieć można tutaj. Następna ważna wiadomość. Iran, kochani, ostrzega, co on powiedział tutaj. O, kochani, nie wiem, czy ja to będę mógł przeczytać. Wiecie co, że... Momencik. Wiecie, że nie mogę całej treści powiedzieć, ale przynajmniej Państwu powiem, o co chodzi. A nie pozwalają mi całej treści, bo dotyczy to... Co zrobi Iran?
Właściwie widzicie Państwo, jest wiadomość, ale nie mogę powiedzieć, co zrobi, ale mogę powiedzieć tak. Iran na żywo. Iran zaskakuje wszystkich nagłym ogłoszeniem z 24-godzinnym wyprzedzeniem. USA, Izrael w stanie najwyższej gotowości. 24 godziny wcześniej Iran mówi najprawdopodobniej, nie chcą mi tu dać, ale najprawdopodobniej Iran użyje broni atomowej. Tak mi się wydaje. Moje takie przypuszczenie, drodzy Państwo, że Iran użyje broni atomowej w stosunku do Izraela. Dlatego w Ameryce emergency, i tu jest też emergency, to jest teraz. 48 minut temu Iran wydał to oświadczenie. Ale niepełne, nie? Bo nie można tego całego udostępnić. Właściwie może znajdę gdzieś w innej stacji telewizyjnej. Poczekajcie. Ale na to, wiecie, bo Ameryka już o tym wie, że takie jest oświadczenie, wiecie Państwo, więc to prezydent Trump mówi tak, że co? Iran po prostu zostanie zmieciony z powierzchni ziemi. No bo wiecie, Ameryka pójdzie bronić. Proszę Państwa, 24 godziny dali, to momencik, niech ja tu zobaczę. Ale tutaj naprawdę wiadomości są naprawdę bardzo, bardzo takie. Momencik. Aż mnie przeraża. Co to będzie? Ale po Trumpie to się można wszystkiego spodziewać, że wiecie, on zaatakuje bronią nuklearną Iran. Tak, ja mam takie przeczucie. O Boże. No i jeszcze mam taką wiadomość. Znaczy ja mam co chwila, tylko jeszcze tą, co wybrałem, wiadomość, to Państwu przeczytam. Same ciężkie wiadomości, same niedobre. Same takie. Zaraz się dowiecie. Jeżeli się czegoś... Szkoda mi to nawet komentować. Zatrzymali mnie, popatrzcie. Nie mogę się ruszyć. Chwileczkę. Wiecie Państwo? Co by to było? Chwileczkę, chwileczkę. Momencik. Przyblokowali mi tutaj wiadomość. Nie mogę tej wiadomości Państwu powiedzieć. To miałem już na ekranie. Absolutnie nie. Chwileczkę.
Testuje, Ameryka testuje broń nuklearną. Kochani, coś tutaj się nie... Chiny, Iran, teraz Ameryka testują nuklearny test. Czekajcie. No z tego nie wiem, czy mi dadzą coś powiedzieć na ten temat. No, wiecie Państwo? Mało, że kochani. No, powiem wam to, niech co tam. Jak mi tego nie wytną zaraz, to powiem. Tamtego mi nie dali powiedzieć, strasznego jakiegoś. Ponad 100 trzęsień ziemi nawiedziło obszar oddalony o około 80 km od poligonu Tonopah, odległego ośrodka wojskowego USA, tradycyjnie związanego z testowaniem broni nuklearnej. Sytuacja ta wzbudziła niezwykłe zainteresowanie w obliczu rosnącego napięcia na świecie. 100 trzęsień ziemi, słuchajcie, nagle. Ale to chodzi o poligon, nie? Na poligonie. No wiadomo, że oto testują broń nuklearną Amerykanie. Dlatego ja mówiłem, że Ameryka, jeżeli będzie dalej na Izrael atak, to Ameryka nie chcę tu przepuszczać sam albo coś tam od siebie dodawać. Lepiej cicho być tu. Cicho być, nie? Cicho być. Było taka bajka jakaś, cicho być, już nie pamiętam, jaka cicho być. Już nie pamiętam, wiem, że to słowo zapamiętałem. Ja pierdolę. W tej chwili lecą, mogę tylko powiedzieć, lecą rakiety mocne, bardzo mocny atak na Iran jest, na Izrael. Iran atakuje Izrael w tej chwili bardzo mocno. Hajfę, Tel Awiw i Jerozolimę. Te 3 miejsca zaatakowane są gradem rakietowym. No i tutaj coś się dzieje w Stanach, czekajcie, chodzi o Trumpa, co tutaj się dzieje, zobaczę. Trump wściekły, co tam takiego? Momencik, przeczytam tą wiadomość, pilna wiadomość, jakaś pilna, 28 minut temu się pokazała, to jeszcze nikt nie wie, mogę ja wiedzieć.
No czekajcie. Tam trwają te rozmowy, żeby Trumpa zatrzymać wojnę, ale chwileczkę. No, zobaczmy, co tu się dzieje. Co oni do czego, jakiego wniosku dochodzą. Już wam mówię. Izba Reprezentantów USA na żywo. Szalony Trump. Tak się nazywa Elbridge Colby, krytykowany, gdy demokraci idą na całość w sprawie wojny z Iranem. W obliczu szalejącej wojny na Bliskim Wschodzie Elbridge Colby, amerykański podsekretarz obrony do spraw polityki, znajduje się pod ścisłą obserwacją na Kapitolu, zeznając na temat nowej amerykańskiej strategii obrony narodowej. Colby jest naciskany przez ustawodawców w związku z narastającym konfliktem z Iranem i militarną postawą Waszyngtonu w rejonie. Przesłuchanie toczy się w czasie, gdy Stany Zjednoczone i ich sojusznicy nasilają działania mające na celu osłabienie irańskiego potencjału rakietowego, dronów i morskiego, co według przedstawicieli kampanii ma na celu ograniczenie potęgi Teheranu, zapobieżenie szerszemu zagrożeniu regionalnemu. No tam się kłócą jak zaraza na Kapitolu teraz, czy co zrobi z Trumpem. Wiedzą, że Trump to szalony człowiek, no ale co? Co mu zrobić teraz? Na pasku czerwone napisy, tego lecą, takie wszystko, alarm jaki zasrany, wszystko się dzieje. O, przepraszam, tam coś powiedziałem. Momencik. No, Ameryka się teraz zabezpiecza przed atakami terrorystycznymi. W pierwszej kolejności mogą być ataki na synagogi. Wszędzie tu ich jest pełno, także mogą być ataki na synagogi. To jest najważniejsze w tej chwili wiadomość. No, wiadomość teraz następna, bardzo pilna wiadomość. Niebezpieczna wiadomość kolejna. Ja mówiłem, że wcześniej mówiłem, a teraz wam powiem, że jak się do wojny jeszcze wmiesza Kim Jong-un, to będzie koniec świata już chyba. I teraz wam powiem, co się dzieje. O Boże Święty, ciągle ostrzeżenie, kochani, same ostrzeżenia są na antenach wszędzie. Bardzo niebezpieczne ostrzeżenie kolejne. Co za dzień? Co za dzień dzisiaj jest? Ostrzeżenie nuklearne Kima. Wojna z Iranem zmienia strategię Korei Północnej. Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un wydaje się wciągać. W co się wciągać? Wyciągać surowe wnioski z eskalacji wojny z Iranem po tym, jak ataki USA i Izraela
wymierzone w Teheran zabiły najwyższego przywódcę Aliego Chomeniego, podczas gdy Waszyngton pod rządami prezydenta USA Donalda Trumpa nasila presję militarną na Iran. Analitycy twierdzą, że Pjongjang uważa swój arsenał nuklearny za ostateczną gwarancję przetrwania reżimu. Kim oskarżył Stany Zjednoczone o stosowanie siły wobec suwerennych państw pod hasłem Ameryka przede wszystkim. Konflikt ten komplikuje również perspektywy przyszłej dyplomacji między Waszyngtonem a Koreą Północną po fiasku rozmów nuklearnych Trumpa i Kima po szczycie w Singapurze w roku 2018. Eksperci ostrzegają, że wojna z Iranem może zmienić globalną debatę na temat energii jądrowej, a Pjongjang uważnie obserwuje operacje wojskowe USA i umacnia swoje przekonania, że broń jądrowa pozostaje najsilniejszym środkiem odstraszającym przed zmianą reżimu. Jeszcze nie mówi, że wejdzie. Dzisiaj, ale już wcześniej powiedział, że wejdzie. Nie wiem, proszę Państwa, za długo już to trwa, ta wiadomość. 2 godziny na antenie jestem już. Zostawię już Państwa dzisiaj. To już jest za długo. 2 godziny. 2 godziny same takie wiadomości nie są bardzo ciekawe. Słuchajcie Państwo, co tu jest krytycznego. Nie pierdzielę. Wiecie, że już bym poszedł, ale jeszcze wiecie co? Turcja wydaje ostatnie ostrzeżenie. Turcja wydaje ostatnie ostrzeżenie. No ludzie, Kim Jong-un, Lawrow, Rosja, Putin, wszyscy ostatnie ostrzeżenie. I teraz jeszcze ten tutaj Turcja. No ciekawy jestem, co on tu mówi. Czekajcie. No. Nie, to takie, wiecie, żadnego tam ostrzeżenia. NATO na krawędzi może się rozlecieć, NATO najwyżej. To nie ma tu nic takiego, nie będę tego tutaj, bo to Chińczycy to mówią o tym, a ja nie chcę tego powtarzać, bo nie jestem pewny. Natomiast tu jest Brazylia, może Brazylia coś jest tutaj. A w Brazylii to tylko palą flagi żydowską i amerykańską. Protesty ludzi są w Rio de Janeiro. Potężne protesty przeciwko Ameryce i Izraelowi. Jeszcze moment, jak tu coś będzie, jeszcze to powiem, a jak nie, to już na dzisiaj koniec. Na żywo leci cały czas obraz, wiecie, jest atak dalej, duży atak trwa na Izrael oczywiście.
Dobrze, to chyba to będzie. Trzeba już przestać na dzisiaj jeszcze sekundę. Już mnie spanie bierze. Spanie mnie bierze już, o Boże. No, ataki są, ale zniszczenia będą w Tel Awiwie straszne, straszne zniszczenia. Niesamowite. No jeszcze wezmę tego Hindusa, Kash Patel, co on tutaj mówi. Może jakieś poda miejscowości, gdzie będzie ten atak przewidywany. No, w tym momencie tutaj nie mówi gdzie, ale ja wiem, że będzie 15 miast. Jest po prostu Denver, w tym też Los Angeles, San Francisco, wiadomo, Filadelfia, Chicago. No zobaczymy. Nie, to wszystkie, czekajcie. Czekajcie, bo tutaj jakiś tego. Wiecie Państwo, co jest tutaj? Tutaj jest coś pilnego. Co to jest? A mi tu miga. O! Rysiek. Dzień Kobiet 8 marca. No tak, Dzień Kobiet, drogie panie. Dzień Kobiet 2 marca. Tak jest, to jest najważniejsze teraz, a tam resztę to tam. Dzień Kobiet, kochane panie. No, mogło przelecieć gdzieś jakoś, ale dostałem wiadomość, że jest Dzień Kobiet. No jest, dobra. Chwileczkę, niech zobaczę, moment. Jeszcze sekundę, zanim się wyłączę, jeszcze moment. Przemówienia jeszcze są, słuchajcie. Michael Bloomgarten przemawia w tym kongresie. Cały czas chodzi o tego Trumpa, żeby go wstrzymać z decyzjami. Ale wydaje mi się, że na razie to cały czas trwa swoją dyskusję tam, żeby zatrzymać go. Black Trump, a zabrać mu tą władzę po prostu, żeby nie miał tej władzy. Nie wiem. Na razie nie widzę tego dobrze. Proszę Państwa, jeszcze sekundę i zaraz się pożegnamy. To już druga dochodzi. Oh my God. Co się dzieje? Jeszcze się dzieje. Następny atak. Petroleum Company znowu zaatakował Iran. Bahranie, rafinerię w Bahranie zaatakowali. O, wiadomość z ostatniej chwili. Może to jest i teraz wiadomość taka, na którą czekamy. Słuchajcie. Wiadomość jest pilna, to powiem wam. Zaraz wam powiem, co się dzieje.
Teraz wam powiem tą wiadomość, bo już bym mało brakowało, bym się wyłączył, a to jest taka pilna wiadomość. Dopiero teraz, kochani, tu nawet mi piszą, dopiero teraz wszyscy 100 senatorów USA zagłosowało za przyjęciem ustawy, czekajcie, uniemożliwiającej Trumpowi wydanie rozkazu ataku na Iran. No bo na razie to tam jest operacja, jak oni to mówią, że jest operacja wojskowa. I zaraz wam powiem, co jest naprawdę grane jeszcze. Bo to jest historyczny moment, oni tu piszą, że to jest, się udało to zrobić. Ja nie wiem, jak oni teraz to zatrzymają. Ja się w ogóle nawet nie mogę sobie nawet to wyobrazić. Co zrobią? Naprawdę nie wiem. W historycznym, bezprecedensowym posunięciu wszyscy 100 senatorów USA zjednoczyli się, aby uniemożliwić Trumpowi atak na Iran, wysyłając donośny sygnał: żaden prezydent nie stoi ponad prawem, a Kongres będzie bronił pokoju i chronił życie. To tylko tak z ostatniej chwili ta wiadomość. No, to jest chyba dobra sprawa. Ja jestem za tym. 100 senatorów jednocześnie. No, może to, no coś to zmieni, nie wiem. Nie wiem, kochani, nie wiem. Czy to coś zmieni, to jest trudno powiedzieć, dlatego że jest tak rozwinięta wojna, że to się w pale nie mieści, naprawdę. Ja nie wiem. Chwileczkę, kochani, chwileczkę. Tak, to będzie na dzisiaj chyba wszystko, wiecie Państwo? To jest dobra wiadomość, że 100 senatorów przeciwko, ale to nie znaczy, że tutaj nie będą jakieś ataki w Ameryce. Wszystkiego dobrego, widzimy się jutro. Widzimy się jutro, drodzy Państwo. Ja już mam dzisiaj... Trochę się lepiej czuję, jak go Trumpa zatrzymają, trochę od tego szaleństwa, bo to mnie się wydawało, przypuszczałem, że on użyje broni atomowej w stosunku do Iranu, że rzuci bombę, bo macie testowana była broń atomowa na poligonie w Stanach. Po co testować broń, że co? 100 wybuchów zanotowano? To wszystko dzisiaj, no ale na razie zobaczymy. Dziękuję Państwu za uwagę, trzymajcie się naprawdę i dziękuję, że byliście. Kto nie ma tam subskrypcji, to zapraszam do subskrypcji, będziecie wiedzieli, jak się włączę. No i ja się włączę do Państwa, kochani. Kiedy ja się włączę do Was? Ja się włączę jutro. Ja się włączę jutro i kochani, jutro już będą wiadomości nowe. Chyba jeszcze też nie jest to 100% pewne, bo może to być jeszcze tak, że ja się dzisiaj jeszcze włączę później. Ja może jeszcze dzisiaj się włączę, jak będzie coś się działo takiego pilnego, żebym chciał Państwu je przekazać, to ja się dzisiaj włączę. Także albo do jutra, albo do dzisiaj. Jeżeli dzisiaj bym się włączyć miał na antenę, no to będzie nie wcześniej jak za 2 godziny, czyli o 4 po południu naszego czasu, 16 u nas w Stanach, to u Was to będzie 2, 4, 6, o 10 wieczór, nie? 14. Tak. Jakoś tak, 10 wieczór u Was w Polsce. Dobra, wszystkiego dobrego, dziękuję za uwagę, widzimy się kochani jutro. Albo dzisiaj, tak mówię, albo dzisiaj. Także radzę, żeby zrobić subskrypcję, dajcie łapkę w górę,
jak możecie i dziękuję za dzisiejszy poświęcony czas. Dziękuję bardzo za uwagę i żeby tylko tej cholernej wojny nie było, bo ja tu nie wytrzymam tego dziadostwa. Nie chciałbym, żeby była wojna. Na razie dziękuję bardzo. Ani w Polsce, ani tu, nigdzie. Żadnych wojen. Lepiej sobie tu odpoczywać. Idzie wiosna. To będzie, wiecie, inny człowiek miał humor. Cholera przytyłem aż. Cholera, ja przytyłem tu z 5 kilo pewnie. Matko Boska, strasznie. Dziękuję za uwagę, na razie.